Dzień dobry. Witam Was na kanale Ralph Snowy Shave i dzisiaj golimy głowę. Dzisiaj niesamowity odcinek, pojedynek dwóch Hensonów, ale to za chwilę. Chyba. Co tu się stało? Co to? Atak cybernetyczny? Wirusy? Słyszeliście co? Ja nic nie słyszałem. Ale dobra. Sprawdzimy to potem. Tak czy siak, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj po tym niesamowitym wstępie, ja jestem w szoku. Nie wiem, co tu się stało przed chwilą, ale dobra. Skupiamy się na filmie, bo pojedynek i sprawa jest poważna. Słuchajcie, dzisiaj dwa Hensony. Dokładnie tak. Na tej łysej głowie, a dokładnie łysa to by chciała być, ale nie jest. Robimy pojedynek dwóch Hensonów. Czemu? Pojedynek już był. Zobaczcie, tutaj macie. Dokładnie ponad rok temu na początku kanału pokazywałem już Wam pojedynek dwóch Hensonów. Z dwoma plusami, pierwsza edycja i z jednym plusem druga edycja. Ale nie jest to miarodajne do końca. Czemu? Bo nie miałem dwóch Hensonów o dokładnie tych samych teoretycznie według producenta parametrów. Więc dzisiaj skonfrontujemy w czarno-biały sposób, bezdyskusyjnie, dwie maszynki o tych samych parametrach, ale dwóch różnych generacji. Jednym słowem zapraszam na odcinek Hensona pierwszej edycji z dwoma plusami Medium Jet Black i Hensona drugiej edycji z dwoma plusami Jet Black. Dokładnie tak. Dzisiaj te dwie pozycje będą weryfikowane i pierwszy raz w historii tego kanału nie będziemy tego robić na twarzy, bo ona już jest dobrze ogolona, tylko na głowie. Więc wyciągamy prawo jazdy na dwie maszynki i jedziemy na głowę. Na dwie maszynki. Dzielimy czachę na pół i do roboty. Słuchajcie, zanim sprzęt będziemy weryfikować, czym golimy? Pierwsza kwestia, dawno nie było na kanale, a to jest nasz, jak dobrze wiecie, sprzęt etatowy, jeżeli chodzi o pojedynki, bo ma być dobry poślizg, bardzo, bardzo fajne właściwości, ale przede wszystkim co? Tallow. Dokładnie tak. Tallow i bardzo spokojny, delikatny zapach, który Seba tu zamknął, ale dodaje nam pewne możliwości. Czemu? Bo można po goleniu dawać, co nam się tylko chce. A po goleniu, co dzisiaj po goleniu, to się dowiecie po goleniu. Ale będzie ciekawie, będzie się działo. Słuchajcie, czarna micha, przetłoczony tak zwany towar od Seba Abesa, jednym słowem Tallow Base. Czym jeszcze wyrabiamy? Jaki brush, wilczy pędzelek, tak zwany Plisofto podobne 24 mm syntetyka, które niesamowitą robotę robi, a jeszcze jest ubrany w takie wilcze, ładne kolory. Słuchajcie, blaszka. Blaszka etatowa już chyba, jeżeli chodzi o głowę. Ostatnio, i bardzo się cieszę, że się przyjęło golenie w plenerze, mieliśmy właśnie Tatrę, Platinum, czyli granatowa wersja. I powiem szczerze, na mojej głowie ta blaszka sprawdza się fenomenalnie. Po prostu rewelacyjny sprzęt, jeżeli chodzi o głowę. Jeżeli chodzi o twarz, jak zrobimy test, a jest na playliście tak zwana zakładka z testowanymi żyletkami, to się dowiecie, jak wygląda to na tak zwanej twarzy. Ale dzisiaj chcemy zaprosić ją na głowę. Do obu sprzętów, czyli otwieramy, czyli wyciągamy dwie blaszki, nówki sztuki nieśmigane. I co robimy? Golimy. Słuchajcie, golimy. Ale zaraz się dowiecie, bo to się tak tylko wydaje. To jest ten sam sprzęt, no i to są te same maszynki, jedna polepszona. Wcale tak do końca nie jest. Słuchajcie, rozkręcamy, wyciągamy papierek. Pierwsza kwestia, bibułka, druga kwestia. Tak to jest w Tatrze Platinum. Ładnie tu wszystko poklejone. Kleju trochę jest dla detalistów. Jak ktoś nie lubi kleju, to dobrze jest sklejony papierek do blaszki. To jest pierwsza kwestia i tutaj, jak sobie zobaczycie na zdjęciu, laserkiem ładnie wycięte Tatra Platinum. Dokładnie tak. Słuchajcie, zanim jeszcze załadujemy blaszkę dla przypominalskich, to
macie dwójeczkę, 2 plusy Hensona i tutaj jest film odnośnik, jeżeli chodzi o detale. Tu macie Hensona pierwszej edycji, czy gorszej, czy lepszej, już niedługo się dowiecie. I tu macie film, uwaga, smoki, smoki! Halo? Co tu się Zastałem Jolkę? wyprawia? Co tu się wyprawia? Mówiłem, wirusy, słuchajcie, dzieje się, tu się po prostu dzieje. W wilczej jamie smoki, Jolki szukają. Ja nie mam pytań, co tu się wyprawia dzisiaj, naprawdę. Cyberatak, mówię wam. Szok. Ale dobra, musimy się drugi raz otrząsnąć już na tym filmie i jedziemy z tematem. Słuchajcie, 38 gramów, jeżeli chodzi o masę jednego, 39, jeżeli chodzi o drugi, więc to jest tolerancja błędu i praktycznie one są w ten deseń, jeżeli chodzi o wagę, te same. Czy są identyczne, jeżeli chodzi o kwestię wizualną? Nie. Jak spojrzycie pod światło, to powłoka, jeżeli chodzi o czerń, a to jest jet black, czyli lotnicza czerń, lotnicza, nie lotnicza, po prostu jest rewelacyjna, bo jest czarna, jest bardziej świecąca. Wszystko tu się bardziej świeci, jeżeli chodzi o pierwszą edycję. Druga edycja jest taka bardziej wchodząca w mat, a już na pewno rączka, ale głowica także, więc dla tych, co lubią bardziej świecące wersje sprzętów, jeżeli chodzi o czerń, to jest pierwsza edycja. Kolejna kwestia. Rączki obie 95 mm, jedna i druga. Normalnie Snowy by powiedział za dużo, ale u Hensona, z faktu, że jest to wielozadaniowy sprzęt, jest w sam raz. Czemu? Bo nie czujesz tej długości, ale czujesz coś innego. W jedynce, tu mamy jedynkę i są te wypustki. Takie okręgi bardzo fajne, rowkowane pod różnymi kątami. One są delikatniejsze. Druga wersja ma bardziej, i to jest w różnych, nie tylko z 2 plusami, to już potwierdziłem sobie w różnych po prostu stopniach agresji, one są bardziej takie zadziorne. Jednym słowem, jeżeli chodzi o utrzymanie, Henson drugiej generacji jest bardziej, minimalnie bardziej funkcjonalny, jest bardziej agresywny, bardziej te przepotłoczenia są takie mocniejsze. Więc pierwsza kwestia, świecący, taki bardziej płynny ten lakier jest położony. Druga kwestia, czy wybarwienie, no bo to nie jest lakierowane. Druga kwestia, te okręgi są bardziej takie uzewnętrznione, przez co no lepiej się trzyma ten sprzęt. Kolejna kwestia, tutaj już sobie odkręcimy obie głowice od rączek i spójrzcie. Jedna i druga, w tej ręce mamy dwójkę, w tej ręce mamy jedynkę. Obie mają tak zwany pierścień wolframowy. Proszę bardzo. Na zdjęciach jeszcze będziecie widzieć. Pierścień wolframowy, który wzmacnia miejsce, gdzie w otwór wchodzi gwint. Obie mają, proszę bardzo, jedynka, podłużny pin, dwójka, podłużny pin. Tu się nic nie zmieniło. Zmieniło się natomiast konstrukcyjnie, jeżeli chodzi o kwestię z rogów. Dwójka ma ścięte rogi całkowicie, przez co dolna płytka, grzebień zamknięty, razem z czapką się nie łączą. W pierwszej wersji, zobaczcie, rogi są, na zdjęciach to zobaczycie, całkowicie połączone na krawędziach, są połączone. Co nam to daje? Wypłukiwanie. Słuchajcie, tu jest jeszcze jedna rzecz. Jak się przyjrzycie tutaj, proszę bardzo, rynny w dwójce są wzdłużne, na całej długości. W jedynce są przedzielone na pół. Po prostu są 2 i 2, 4. Jak dobrze wiemy z innych maszynek, ten patent zdaje egzamin. Czy dlatego poprawiono to w porównaniu z pierwszą edycją. Czy jest to kwestia tylko i wyłącznie wypłukiwania? Otóż nie, ale to już w trakcie golenia. Słuchajcie, w trakcie golenia łatwo poznać. Czasami, zobaczcie, 2 identyczne takie czarne i właśnie po pierwsze po lakierze, a po drugie po tak zwanym moletowaniu. Poznasz jedynkę od dwójki. Pierwsza maszynka idzie do wody, druga idzie do uzbrojenia w tak zwaną żyletkę. Więc sobie bierzemy drugiego i lecimy. Słuchajcie. No kleju tutaj się Czesi nie bali dać. Naprawdę jest mocno podklejony ten kawałek
papierka do blaszki. Skręcamy bez problemu. Długi, fajny gwint z umiarem. Aluminium, przypominam, jedna i druga. Tutaj naprawdę wszystko zdaje egzamin. Jak się przyjrzycie teraz, jak uzbroiliśmy ją w blaszkę, to teraz ładnie widać. Zobaczcie, róg jest całkowicie tutaj zaciemniony. Czemu? Bo głowica się łączy. Tutaj jest przestrzeń pusta. Na pewno w wypłukiwaniu i to już we wcześniejszym pojedynku widzieliśmy, ale to są rzeczy oczywiste. Może nie tyle oczywiste, bo czarny z czarnym porównujemy, ale to są rzeczy oczywiste, które już znamy z poprzedniego filmu, a mi chodzi o co innego. Żeby dowiedzieć się, o co mi chodzi, musimy zacząć się golić. Słuchajcie, i to nawet na głowie. Także mydło Sebego do roboty. Wół roboczy jaki? Masz ta miseczka czarna, wół roboczy wilczy, jaki pędzelek i tu wszystko się zgadza. W tej cenie, słuchajcie, ta miseczka z tym pędzelkiem i też jest taka cena. Często gęsto, słuchajcie, pytacie, czy w komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych, znowu jaki pędzel, jaki? Nie wiem. Czy zwracasz uwagę na cenę? Czy zwracasz uwagę na charakterystykę knota, bo jaki też ma różne. Ma Kisow to podobny tak jak ten. Ma Tuxedo, czyli czarny z końcówkami lekko białymi u góry. Ma całkowitego czarnego. On wbrew pozorom, mimo że wygląda groźnie, no bo cały czarny to wygląda tak sensownie, smolisto, to jest bardzo delikatnym pędzlem. Ma brązowy, który jest taki bardzo też po środku, jeżeli chodzi o podbicie i miękkość. Przeróżne pędzle. Wiem jedno. Syntetyki jaki robią robotę, naprawdę są gęste, są mocno ubite, ale one robią robotę, nic im się nie dzieje, a przede wszystkim ten wilczy, tak sobie go nazwałem, jest jednym z najtańszych, sensownych pędzli od Jaki. Więc to już do Ciebie pytanie, czy patrzysz na wizualność, czy patrzysz na charakterystykę knota, czy patrzysz na cenę. Jeżeli na cenę, odpowiedź masz prostą na dzisiejszym filmie. Jeżeli na całą resztę, pamiętajmy też inną rzecz, że Jaki w swoje pędzle, w knoty wsadza różne rączki, a dokładnie w rączki różne knoty. I można tą samą rączkę znaleźć z różnymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o charakterystykę knota syntetycznego, więc to też nie jest tak, że zawsze są te same. Te głównie widziałem właśnie z tym, ale na przykład w inne już te troszkę droższe rozwiązania, to są przeróżne knoty wsadzane. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, chciałbym Wam bardzo, ale to bardzo podziękować za tak bardzo przyjemny, fajny, ciekawy odbiór ostatniego golenia głowy w plenerze. Tak, jest to pomysł bardzo inny, ciekawy, który mi przyszedł do głowy. Przyjął się bardzo pozytywnie z tego, co widziałem. Mimo że wiadomo, oglądalność w sierpniu na YouTubach, jak jest takie piękne lato, cały czas tu czarną dla jasności łopatą dodajemy wody, bo mydło Sebego sobie spokojnie spija tą wodę, żeby wyrobić coś ciekawego samo z siebie. Przy pomocy wilczego pędzelka oczywiście. Więc tak, wracając, bardzo fajny odbiór, nie powiem, ciekawe doświadczenie. W środku sadu golić sobie głowę, co nie zmienia faktu, że tak jak wtedy widzieliście, nie ma ograniczeń. Teraz jesteśmy w mojej łazience. Ale jeżeli jesteście pod namiotem, jest sezon wakacyjny. Nie wiem, na kajakach jest sezon wakacyjny. W górach, na szlaku jest sezon wakacyjny. Na środku Bałtyku jest sezon wakacyjny. Nawet w pociągu jest sezon wakacyjny. Wszędzie, absolutnie wszędzie. Nawet na parkingu leśnym przy samochodzie swoim można się golić. Tradycyjnie. Z lusterkiem, bez. Z pędzlem, bez. Wystarczy jakaś miska lub pędzel i wyrabianie na twarzy, na głowie, czy lub takie rozwiązania jak ryzel właśnie bezpędzlowe, maszynka, jakieś opakowanie turystyczne, że tak się wyrażę. Zapakuj już sobie wcześniej żyletkę w maszynkę i masz po temacie. Zawsze można się ogolić. Tradycyjne golenie to jest tylko i wyłącznie ograniczenie w Twojej głowie. Tak naprawdę w Twojej głowie. I nie ma czegoś takiego, ja wyjeżdżam, to tradycyjnie się nie można, bo to nie ma łazienki, nie ma lampki, nie ma lusterka. Niepotrzebne Ci to jest. To jest naprawdę wymyślony efekt, że tradycyjne golenie to jest tylko i wyłącznie łazienka i nigdzie indziej. Wszędzie można praktykować tradycyjne golenie, nawet jak widzieliście, bez cywilizacji pod drzewkiem. Po prostu. W komentarzach też było jedno ciekawe, ale to akurat na forum, na golarzach.pl.
jeden z kolegów rzucił temat, że było śmiesznie, on to podejrzewam, że w formie humorystycznej rzucił, że no to w takim razie co? No to zimą zapraszamy na golenie głowy. I wierz kolegom, że mi to naprawdę chodzi po głowie. Micha ciepłej wody, ciepłe ubranko, łysa głowa, snowy, słoneczko odbijające się i w śniegu, i w głowie i robimy porządek na głowie. I zobaczycie, zrobimy to. Morsowanie w tradycyjnym goleniu na ekranie. Będzie się działo. Słuchajcie, także ogólnie to nie jest ostatni, nie pierwszy i nie ostatni film z golenia głowy w plenerze. Tak wam powiem. A reszta śledźcie kanał, to się dowiecie. Co ciekawego znowu dojdzie do tej pustej głowy? Nie, łysej co najwyżej, bo pełnej różnych pomysłów. Ogólnie rzecz biorąc, nawet słuchajcie, tutaj się dzieje ataki hakerskie, cyberataki i inne rozwiązania. Więc ogólnie rzecz biorąc, żarty żartami, po prostu wilka odwiedził smok w wilczej jamie. Bardzo mnie to cieszy, bardzo się cieszę, bardzo niesamowite doznanie, jak można w rzeczywistym świecie wymienić poglądy, potestować mydełka, porozmawiać czy o świecie goleniowym, czy nie tylko o świecie goleniowym, ale przede wszystkim poznać się na żywo, bo jak wiecie, ja z Japurkiem, z Łukaszem trzymamy sztamę, jeżeli chodzi o kwestie tradycyjnego golenia, jeżeli chodzi o kwestie podcastów, wspólnego patrzenia w podobnym kierunku, jeżeli chodzi o tradycyjne golenie, ale na pewno też, jak sami zauważyliście na moich socialach, w świecie realnym, tak po prostu. Więc poznawajmy się, korzystajmy z tego życia i jak najwięcej uśmiechu i luzu do siebie, a codzienność będzie bardziej do zniesienia. Słuchajcie, gadu, jak to posnołowa temu, zobaczcie, jak to się świeci, co Seba tu odwalił, jeżeli chodzi o to mydło, to jest niesamowite. No jest po prostu smar, mazidło i wszystko, czyli to, czego potrzebujemy na dzisiejszym pojedynku. Czemu? Bo tutaj, słuchajcie, już jakieś, nie wiem, czy to mokra włoszka, czy to jest jakieś już trwała, ale już się dzieje, już źle się dzieje. Bo jak ja na głowie widzę nawet cień włosów, to naprawdę źle się dzieje. Źle się dzieje. Piszcie Łukaszowi w komentarzach, że ma ogolić tę swoje głowę. Może też ogolić, słuchajcie. Namówimy go na to. Może w swojej łazience, ale ogoli. Także do roboty, słuchajcie. Lecimy. Lecimy. Nie śpimy, bo trzeba zrobić aerodynamiczną fryzurkę. Bo mi się już nie podoba. Jak to się mówi, głowa mi się przegrzewa, tyle tych włosów na głowie, zwariować można, słuchajcie. Więc golimy. A przy okazji porównujemy dwa Hensony i robimy pierwszy w historii tego kanału pojedynek na głowie. To jest ciekawe. Tego jeszcze nie grali, nie praktykowali. A z faktu, że wcześniej były tylko maszynki, zestawy, pożyczone, niepożyczone, to pomyślałem sobie, że tak długo nie było golenia głowy, że jeden prawie, że po drugim leci. Więc chyba ci, co narzekali, że usnął jego golenie głowy trochę w odwrocie, no mam nadzieję, że teraz będą zadowoleni, jak praktycznie 2 odcinki z przerwą liderową będą jeden po drugim. Czemu by nie? Absolutnie czemu by nie? No dobra. Tutaj jeszcze troszeczkę podciągniemy sobie. Dobroć wkomponujemy w skórę, żeby się lepiej tutaj maszynki zbierały z rozpędem. Przypominam, aluminium lotnicze, więc trzeba tutaj dobry pas startowy namalować Hensonom, żeby im się dobrze startowało i mam nadzieję łagodnie lądowało. I gra muzyka. Słuchajcie, czapka namalowana, do roboty. Z faktu, że Henson pierwszy ma pierwszeństwo, bo starszy chłop, no już wiekowy. Ale dla jasności, czemu to pokazuję? Jeszcze nadal i nie tylko na bazarkach. Czasami w niektórych sklepach może się te jeszcze znaleźć Henson pierwszej generacji, bo takowe są. Więc dlatego postanowiłem pokazać Wam różnicę, bo moim zdaniem, a powiedzmy, że Snowy coś tam o Hensonach to jednak pojęcie niemałe ma, jest całkiem zauważalna. Bynajmniej ja ją widzę, a moja ręka z Hensonem się nagoliła, co niemiara. Słuchajcie, pierwsze przejście, pół głowy, Henson pierwszej generacji, Jet Black z włosem. Lecimy.
i do roboty. Henson jak to Henson. Ja cały czas twierdzę, że Henson dla tych, którzy już zdecydują się na tradycyjne golenie ewidentnie i zostają w nim, to jest świetne rozwiązanie. Czemu? Bo to jest genialny pomost przejścia z systemówek, jeżeli ktoś przez masę czasu golił się systemówką. Czemu? Bo też ma wymuszony kąt, też ma lekką wagę, a przede wszystkim jest idiotoodporny, jeżeli chodzi o tak zwane żyletki. Przede wszystkim nie ma wrodzonego genu agresora i bandyty, przez co naprawdę Hensonem to trzeba się bardzo, ale to bardzo nastarać, żeby sobie zrobić krzywdę. Ta maszynka jest wielozadaniowa, świetnie wykonana, bezproblemowa w goleniu. Praktycznie możesz wyłączyć myślenie jako takie, tylko robić robotę. Skupiać się na wszystkim innym. Na przykład na przyjemności z golenia, na przykład na technice, na przykład na doświadczeniach, jak nowe mydło, chociażby to od samego się sprawuje. I pierwsze przejście mamy za sobą. Pół czachy ogolone. Panu dziękujemy. Pokleił się, zakleił się. Z sebego mydło to jest naprawdę spory poligon, jeżeli chodzi o wypłukiwanie, bo to jest smary gęstwina. Ale ten pan, czyli Henson drugiej generacji, też Jet Black, powinien sobie z tym lepiej poradzić. A jak sobie poradzi na tych samych parametrach, czyli na 2 plusach, do roboty, kolego. I od pierwszego przyłożenia czuję to, co chcę wam przekazać dzisiejszym goleniem. Słuchajcie, ja wiem, że to kwestia taka i chodzi taka opinia w społeczności, że to tylko chodzi o wypłukiwanie. Też tak kiedyś myślałem, przyznam wam się, ale wcale, że nie. Henson drugiej generacji i naprawdę wielokrotnie to testowałem z różnymi żyletkami. On minimalnie inaczej pracuje na głowie. O ile w Hensonie można mówić cokolwiek związanego z tak zwanym czuciem żyletki, bo przypominam, że to jest to ultramalutki skrawek żyletki wystający i podtrzymywane za gardło na całej długości. I to jest fenomen Hensona. To jest właśnie świetne w Hensonie, że cokolwiek mu tam nie wsadzisz, on naprawdę dogada się praktycznie z każdą blaszką. Oczywiście, no to jest kwestia indywidualna, ale praktycznie z każdą blaszką, przez to, że skrawek jej widzisz, skrajnie mocno ją przytrzymuje i to jest jego hit. To jest fenomen po prostu tej maszynki. Logika Hensona. Słuchajcie, tu już mamy za sobą, jeszcze tutaj trochę z tyłu. I o to chodzi w Hensonie właśnie, że on jest tak bardzo odporny. Ale Henson drugiej generacji i zaraz to zobaczymy pod włos, bo tak pod włos to realnie najbardziej czuć. Z włosem to jeszcze jak ci mogę. Jest to porównywalna praca, ale pod włos czuć już bardzo zauważalnie. Oczywiście dla tych, którzy mają pojęcie, no bo jeżeli ktoś się uczył i golił się 5 razy w życiu, no to za dużo to nie zobaczy. Po prostu zobaczy, że ta maszynka świetnie goli i zbytnio mu tam krzywdy nie robi. Proszę bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo miło. Już, zobaczcie, już cień znika z głowy. Już zaczyna się coś odbijać, jeżeli chodzi o sztuczne światło. Już mi się zaczyna podobać. Ale ja chcę mieć szkło. Jakie? Naoliwione oczywiście. To jest jedyna słuszna fryzurka. I słuchajcie, zaraz będziemy przechodzić do sedna sprawy. Czyli tego, czym tak realnie one się różnią. Oprócz wyglądu, bo cena z tego co widziałem jest praktycznie ta sama. I kwestii wizualnych. Słuchajcie, drugie przejście pod włos. Henson pierwszej edycji. Ten sunie płynnie, delikatnie. Tu praktycznie nie czuć totalnie pracy jakiejkolwiek żyletki. Praktycznie jest to, no, jeżeli tak jak Amerykanie mówią, że maszynka pracuje smooth, to Henson pierwszej generacji z 2 plusami pracuje smooth i jeszcze dużo smooth i jeszcze dalej smooth. Tak delikatna jest to praca. Praktycznie, gdyby nie to, że mam jednak tych włosów na głowie nadal trochę i całe szczęście przynajmniej się można golić i jest przyjemność z tego, to jakbym nie miał tych włosów za dużo, to bym po prostu nie czuł, że coś tutaj zgarnia. A zgarnia, ale robi to bardzo delikatnie, bardzo spokojnie, praktycznie niezauważalnie.
Jakbym nie miał doświadczenia, to mógłbym powiedzieć nawet, że tam chyba żyletki nie ma. Po prostu jadę metalem po głowie i włosy znikają. Ale to w jedynce. Jeżeli chodzi o dwójkę, i właśnie skończyliśmy drugie przejście, jeżeli chodzi o kwestię pana pierwszej generacji, bierzemy Jet Black drugiej. O właśnie. Słuchajcie, minimalnie, nie wiem, aż tak nie znam tajemnicy Polichinela, jeżeli chodzi o konstrukcję Hensona, to tylko producent wie, ale minimalnie Henson drugiej generacji i też z 2 plusami działa bardziej zdecydowanie. Ta żyletka jest bardziej wyczuwalna na twarzy, tylko żeby mi nikt nie zrozumiał, że to jest jakiś bandyta, agresor, że to jest jakaś przepaść między maszankami. To są niuanse, ale zauważalne. Więc efekt finalny, mam dziwne wrażenie, chociaż pojedynek jest po to, żeby to zweryfikować, będzie skrajnie podobny. Tylko dla jasności, ja wyczuwam, że Henson pierwszej generacji jest o krok bardziej delikatny i mniej wyczuwalny, jeżeli chodzi o tak zwaną żyletkę, niż Henson drugiej generacji. To jest takie 2 plusy i pół. Tak bym to nazwał, jeżeli chodzi o kwestię Hensona drugiego. Jakbym miał tak uszeregować. Jeżeli chodzi o Hensona pierwszego, jest on totalnie spokojniejszy. Jest to płynność, jest to... jeżeli ktoś ma wrażliwą skórę, jeżeli ktoś nawet w Hensonie nie lubi, no bo w tradycyjnym goleniu czucie żyletki ma sens, ale no niektórzy lubią albo nie lubią mieć tego czucia żyletki za bardzo. Uwielbiają bardzo, bardzo, bardzo delikatną maszynkę, albo właśnie golą głowę. I na głowie na przykład takich ja nie lubią zbędnej agresji, niepotrzebnej. To powiem szczerze, że Henson 1 jest właśnie dla tych ludzi. Jeżeli ktoś lubi jednak troszeczkę bardziej zdecydowanie i nie zwraca uwagi, że tam minimalnie jest lepsze wypukiwanie, a w ogóle to są większe, jest bardziej mocniejsze moletowanie, a w ogóle te wszystkie inne kwestie, które już tutaj Wam wynalazłem w tych maszynkach, ale po prostu lubi troszkę więcej czucia żyletki, troszkę szybsze uzyskiwanie energii, efektu finalnego, to dla niego jest Henson drugiej generacji. Bardzo dużo ludzi pisze do mnie, że Snowy wszystko fajnie, ale nawet w dwójce, bo są tacy i mają do tego pełne prawo, ta żyletka może troszeczkę za bardzo jest wyczuwalna. No to już masz, kolego, odpowiedź. Szukaj sobie pierwszej generacji Hensona. To jest naprawdę zauważalne. To nie jest jakaś bajka, którą sobie wymyśliłem. Ja to czuję. Jeżeli chodzi o skuteczność, tutaj się absolutnie w ogóle nie martwię. Czemu? No bo jeden i drugi Henson jest po prostu genialny w robocie. Jest po prostu genialny w robocie. Jedynie to są właśnie te niuanse. Te niuanse. Nie wiem, z czego one wynikają. Możliwe, że ta głowica przez to, że ma ten kąt jednak o setne, tysiączne, nie wiem, milimetra inne, jeżeli chodzi o tą głowicę, bo ona jednak geometrycznie troszeczkę się różni. Niby kąt ten sam, niby spad żyletki, ten sam układ kąta, wszystko to samo. Też myślałem kiedyś, że to jest tylko i wyłącznie związane z tak zwanym wypukiwaniem. Moim zdaniem nie. Ona minimalnie inaczej pracuje. Dwójka jest bardziej zdecydowana, jest bardziej wyczuwalna ta żyletka niż 1. Dlatego tą 1 mam. Nigdy się nie pozbędę, bo po pierwsze jedna i druga jest czarna, to jak się mam pozbawić. A kolejna rzecz, ja jestem fanem Hensonu, więc ja chcę mieć wszystkie generacje. Jeżeli wymyślą 3, będę ją miał. Oczywiście w jakim kolorze? Ty, kolego, tam z tyłu? Wygrałeś talon na balon. Oczywiście, że czarny. I powiem szczerze, to jest bezdyskusyjne, no bo ja chcę mieć czucie każdej z wersji i wiedzieć, co nowego wymyślono. Co nowego wymyślono, słuchajcie. Ale 1 jest taka bardziej kulturalna, jest taka bardziej finezyjna, aż do przesady. 2 już jest bardziej taka też bardzo spokojna, też bardzo fajna, ale jest bardziej o pół stopnia zdecydowana. Na tyle zdecydowana, że tu już prawie nie ma nic. A widzicie, 1 minimalnie coś tam jeszcze brałem, więc nawet efekt skórny pokazuje, że mam rację, że to nie jest
że tak się wyrażę, nieprzespana noc z Japurem na dobrych rozmowach i może jakieś drzyneczki, chociaż wiecie, że snowy nie spożywa, ale z niewyspania na przykład. Nie, to nie jest tak. To po prostu ja wiem, że tutaj coś takiego zauważalnie jest. Ale dla jasności, żeby nie było niedomówień. Obie wersje są świetne, obie są genialnie wykonane, obie robią genialnie robotę. To jest po prostu minimalny niuans i to nie dyskredytuje drugiej generacji, absolutnie. Żeby ktoś nie pomyślał. Ja po prostu mówię, że takie coś jest i jeżeli są detaliści, albo ludzie bardzo zaawansowani, albo ludzie właśnie bardzo, ale to bardzo wrażliwą skórą, których nawet Henson denerwuje, to albo kupujesz sobie Hensona z 1 plusem, albo drugiej generacji, albo spróbuj, jeżeli znajdziesz Hensona z 2 plusami, ale pierwszy. I wtedy będziesz miał spokojniejszą, bardziej kulturalną, bardzo finezyjną pracę Hensona, ile w Hensonie można cokolwiek mówić o jakimkolwiek niekulturalnej pracy. Bo to jest przekolorowanie, żeby Wam powiedzieć sytuacyjne odczucie moje. Dziękuję, koniec tematu. I nawet słuchajcie, te tutaj, miejsca po wilczych uszach, tu szybciej, po prostu szybciej on to dorabia. Na gładź. Tutaj sobie tego nie róbcie. Tego nie róbcie. Pamiętajcie, zawsze mydło i zawsze piana. Chyba że ma się mydło Sebego, które daje i zostawia taki poślizg i ma się w ręku Hensona i coś tam wiemy o tym Hensonie, to sobie róbcie. Wedle uznania. Słuchajcie, koniec. Już mi się podoba. Fryzurka osiągnięta. Jest pięknie. Jest pięknie. Jest efekt finalny. Osiągnięty. Pojedynek kończony. Ja proszę bardzo ładnie tutaj z Lewik o niezabieranie dyskusji, jeżeli ktoś nie pytał o zdanie, prawda? A tutaj ma najwięcej do powiedzenia. Jeszcze się odzywa. Ja pewnie już mi się wydaje, że on już wie, jaki jest wynik i chciałby zaistnieć. Chciałby zaistnieć. Pomyślał sobie, Japur był na ekranie, to ja też zagadam, też będę, nie? Nie ma tak. Słuchajcie. Ręczniczek, proszę bardzo. Jak to na pojedynku Snowiego? Efekt finalny trzeba zweryfikować. Przed pojedynkiem już wiedziałem. Po prostu bezproblemowe, idealnie dogolone, na szkło naoliwione jedna i druga część głowy. Henson, jeden i drugi, goli fenomenalnie. I to jest bezdyskusyjne. Do golenia głową się nadaje, do golenia twarzą się nadaje. Ogol sobie co tylko chcesz, bo to jest naprawdę wielofunkcyjna maszynka. I ta. Wizualne detale mówiłem Wam, opisałem. Funkcjonalne detale opisałem. I pamiętajcie, dosłownie pół plusika, troszkę bardziej 2 jest zdecydowana od 1. Ten pan jest bardzo ekskluzywny, delikatny, spokojny. Ten pan, już przez to, że ma te rogi bardziej ścięte, moletowanie zdecydowane, musi zaakcentować, że jest troszeczkę jednak taki bardziej, właśnie. Ale jedna i druga goli genialnie. To jest naprawdę niuans. Czemu? Bo ta głowa ma po prostu idealnie naoliwione szkło. Ale nie do końca, bo musimy zakończyć golenie. Słuchajcie, na koniec tak fajnego pojedynku, tak przyjemnej fryzurki i tak bardzo miłego golenia, Smok, tak zwany Łukasz, który odwiedził Wilczą Jamę, przywiózł mi, i muszę Wam się pochwalić, w prezencie takie oto coś. Zobaczcie, jaka flacha po prostu. I pierwsze co, już wiedział, wiadomo, jak kolega to znał upodobania Snowiego. Czarna naklejka. To już mi się podoba. Prawdziwe szkło, a nie jakiś plastik. To jeszcze bardziej mi się podoba. Powiem Wam więcej. Zakrętka z metalu skrajnie bardziej mi się podoba. I 200 ml dobroci. Co to jest? Słuchajcie. To jest tak zwana woda Barber Marmara Exclusive produkcji tureckiej. Made in Turkey. Dokładnie tak. Zobaczcie, ile tego jest. Ja nie wiem. Albo będę się golił 3 razy dziennie, albo będę chyba musiał tutaj nauczyć się troszkę. Co nie zmienia faktu, że bardzo dziękuję Łukaszowi jeszcze tutaj na wizji. Bardzo, bardzo przyjemny, fajny podarunek od kolegi. Ale sprawdźmy, co kryje się tutaj pod napisem Vintage.
jeżeli chodzi o akwarium, budzimy Mega Gina ze snu. Jakiegoś super gęstego akwarium nie ma, więc wydaje mi się, że będzie dosyć rzadko i alkoholowo. Ale tutaj jest ciekawie. Kryza. Sprawdźmy, jak działa. Jak Szwajcaria. Jak Szwajcaria i to razem wzięta cała. Można wszystko tu odliczyć, mimo że butla słuszna. To mamy tutaj, słuchajcie, rewelację i mamy tonę alkoholu. No jest to mocno alkoholowe. Czuć nawet na snołowatej, łysej czaszce. Jest pięknie. Jest pięknie. Ale najbardziej pięknie jest to, że tak mega mocno, przyjemnie się rozchodzi zapach. Dlatego właśnie golić trzeba głowę. Więcej powierzchni do golenia, więcej zapachu, więcej przyjemności, wszystkiego więcej. I tego też. Słuchajcie, jest bardzo ciekawy i mój nos płata mi figle. Bardzo mi płata figle. Wiecie co? Ja wiem, że to może się dziwnie zabrzmi. Vintage. No to wiadomo, że starodawny zapach. Ale mój nos wilczy płata mi figle, bo tu są dwie nuty, które ja bym wsadził w kocioł zapachowy i wymieszał dużą chochlą. Wiecie, jak to pachnie? Tak bardzo, bardzo, bardzo zbliżone. I to nie jest tylko moja opinia, że było śmiesznie. Kolegi, który mi to podarował, także. Jesteśmy w wielu rzeczach zbieżni, ale tutaj bardzo. Nie na darmo jest ten vintage. Jak ja bym tutaj, mógłbym wam opowiadać, nuta, głowa, serca, plecy i tak dalej. Tu jest wymieszane na mój wilczy nos dwie nuty. Bierzecie Chopina? Tak, naszego polskiego Chopina. Ty tam z tyłu, no oczy jak 5 zł zdziwiony. Naszego polskiego Chopina, naszą legendę już nieprodukowaną i Przemysławkę. Naszą legendę produkowaną i oby jak najdłużej. I robicie jedną całość. Dosłownie. Jak tak wącham, to jest to wymieszane Chopin z Przemysławką. To jest ten właśnie turecki vintage. Powiem wam, fajny zapach, ciekawy zapach. Tu już śladu nie ma po tym aftershave'ie. Jednym słowem, woda z tych bardzo, bardzo, bardzo suchych, bardzo alkoholowych. Tak po niemiecku trochę Turcy tutaj zadziałali, ale bardzo ciekawy. Wiadomo, Marmara, rozpoznawalna marka w Turcji, także jeszcze raz Łukasz dziękuję. Wam polecam, świetna sprawa, za bardzo, ale to bardzo nieduże pieniądze. No i ten zapach, prawdziwy vintage. Słuchajcie, świetne golenie, a przede wszystkim świetna fryzurka i to jest najważniejsze. Świetne dwie maszynki, którąkolwiek nie wybierzesz. Henson 1, Henson 2, rewelacja. Pamiętaj, jak czarny, maszynka na dzień dobry plus 2 do jakości. Żartuję, ale tak, do jakości. A poważnie wybieraj kolor, jaki chcesz. Ważne, żeby sercem bijącej maszynki Hensona było co? Żyletka. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo. Pojedynek totalnie na remis, ale to wiedziałem, że będzie remis. Tu już nawet nie ma wskazania. Po prostu łeb w łeb przeleciały przez linię i świetnie się sprawiły. Tak świetnie, że zobaczcie, sztuczne światło się odbija bezproblemowo. Ja wam bardzo dziękuję. Widzimy się na następnym goleniu. Już goleniu twarzy. A czym i jak co? Już niedługo, już na tym kanale. Miłego popołudnia życzę. Trzymajcie się. Cześć.